Jak bezpiecznie sprzedawać działki, mieszkania, domy, jak je bezpiecznie kupować i poproszę Was o pomoc. Dziwicie się? Ja prowadzę kanał o nieruchomościach i proszę Was o pomoc. A no tak, bo przygotowuję się do live'a i bardzo proszę, żebyście przysłali w komentarzach pod tym filmem pytania, problemy, które spotkaliście, coś do omówienia. A tymczasem zapraszam Was na film o oszustwach, które zdarzyły się naprawdę w życiu. Dwie ciekawe sprawy. Jedną ja spotkałem osobiście, więc może Was to zainteresuje. Miłego oglądania. Nieruchomości i oszustwa. Na naszym kanale Nieruchomości jeszcze nie poruszaliśmy tematu oszustw, a to jest bardzo ciekawe, zwłaszcza, że wiem, że z jednym oszustwem zetknąłeś się osobiście. Ale to na koniec tego filmu opowiem, bo może porozmawiamy o czym innym. O takiej wierze w notariuszy, że mogą wszystko. Czyli o bezpieczeństwie transakcji. O bezpieczeństwie transakcji. I tutaj od razu chcę powiedzieć, że nie będziemy krytykowali notariuszy, bo to... Nie, w żadnym wypadku. Natomiast chyba ważne będzie powiedzieć, że do się czego zdarzają służy, wypadki przy pracy. i do czego służy notariusz. I co może zrobić, Tak, tak? co może A to zrobić? oszustwo opowiem Wam na końcu Tak później. jest, tak jest, bo nie wszyscy sobie kupujący i sprzedający zdają sprawę, jakie są zadania notariusza i że nie jest on osobą wszechmocną. I No, że znamy nawet sprawę, w której notariuszka pozwała swoich własnych klientów. Tak jest. To też jest ciekawe, prawda? Doszło do tej transakcji i gdzie był jakiś pełnomocnik, który pokazywał swój dowód, pokazywał jakieś pełnomocnictwo i notariuszka wszystkie dokumenty oczywiście nieruchomości sprawdziła. Ale po kilku czy tam kilkunastu dniach wyszło na jaw, że to był akt oszukańczy z udziałem oszusta i ci nabywcy, małżeństwo nabywców zażądało od notariuszki zwrotu pieniędzy. Na to notariuszka powiedziała zaraz, ale przepraszam, dlaczego ja mam zwracać, kiedy ja też zostałam oszukana, no bo w jaki sposób została oszukana. Na co ci państwo oczywiście zaczęli się odwoływać do rady notarialnej, no wszędzie chodzić i ta notariuszka poczuła się obrażona przez nich, że jest obrażane, że jest szkalowane jej dobre imię i że ona w takim razie im wytoczy proces. Oni też wytoczyli proces tej notariuszce o zapłatę tej pieniędzy. Proces skończył się tym, bo w pierwszej instancji wygrała notariuszka, a w drugiej wygrali ci nabywcy i dostali pieniądze. Dlaczego? Cała sytuacja jest ciekawa, bo ona pokazuje też właśnie to Twoje pierwsze pytanie, co może notariusz? No właśnie. Notariuszka oczywiście broniła się tym, że została oszukana, że widzi jakiś dowód osobisty i dobrze, dowody osobiste mają ważność określoną, ileś lat i ludzie tam mają zdjęcia sprzed 9 lat i czasami się tak zmieniają, że trudno ich poznać. Mieli brody, nie mieli bród, no różne rzeczy i to jest prawda. No, jak z takiego małego zdjęcia ze 100% pewnością powiedzieć, że ta osoba, która siedzi przed Tobą jest tą właśnie osobą, prawda? Poza tym są dowody kolekcjonerskie, dokumenty kolekcjonerskie. Tak, które można kupić sobie w internecie. Można sobie kupić, tak, w internecie dość łatwo. Tak. To jest zastrzeżenie niby, że ten dowód nie służy do takich żadnych Tak, że celów. nie służy, że jest na Dla potrzeby filmu, dla teatru. Tak, teatru. Ale można. Na toku pracy można te dokumenty pomylić. Dlaczego druga instancja stwierdziła, że jednak notariuszka jest winna? Druga instancja stwierdziła, że notariuszka jest winna, dlatego, że osoba, która przed nią siedziała, w momencie popełniania tego czynu zbrodniczego, w cudzysłowie, czyli kiedy stanęła do tego aktu notarialnego, była wyraźnie młodsza od osoby na zdjęciu. Osoba na zdjęciu była prawie łysa, a tutaj przyszedł ktoś z bujną czupryną. Co prawda to byli bracia, więc trochę podobni, ale no jeszcze raczej tak nie jest, a przynajmniej nie jest to częsty przypadek, że komuś przybywa czupryna z wiekiem, raczej to jest dokładnie odwrotnie, prawda? I no oczywiście są przeszczepy, tak? No i tutaj jeszcze była sprawa tego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo, jak się okazało, było wyprodukowane na drukarce kolorowej i to też niezbyt dobrze, bo jakiś tam biegły stwierdził, że przecież wyraźnie widać piksele na Piksele, właśnie pamiętam, że widać było piksele. Tak jest, no bo pieczęć normalna jest gładka, bez pikseli i po prostu drukarka była nawet nie najlepszej jakości, bo są takie drukarki, że ich pikseli bez mocnej lupy to nie rozpoznamy, ale to nie było najlepiej zrobiona fałszywka. No ale co może dalej notariusz? Wierzymy, okej, dobrze, tutaj był oszust, przypadek, ci oszuści się zdarzają, ale czy notariusz może stwierdzić, że jakaś nieruchomość jest objęta prawem dożywocia? W ogóle nie ma takiej możliwości. Nie ma. Zwróćcie uwagę, że w aktach notarialnych notariusz się pyta sprzedających i mówi, proszę nam tutaj oświadczyć, że lokal nie jest przedmiotem wynajmu,
nie jest obciążony dożywociem, nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne itd., itd. To znaczy, że notariusz przyjmuje oświadczenia. A czy notariusza oszukano, czy nie, no to jest już inna inszość. On tego po prostu fizycznie nie ma możliwości. Tak, nie pojedzie z ekipą i nie sprawdzi, bo nie jest od tego. No tak dokładnie jest. Notariusz także nie sprawdzi geologii działki na przykład, bo tego sprawdzić po prostu fizycznie nie może. Notariusz opiera się na dokumentach i to jeszcze, słuchajcie, nie jest prawdą, że jakiś wypis z księgi wieczystej ma na przykład określoną jakąś ważność, albo wypis z rejestru gruntu ma określoną ważność. Prawda jest taka, że on zawiera informacje wydawane, które są w posiadaniu urzędu w chwili wydawania tego dokumentu. Sekundę później, minutę później mógł do sądu wpłynąć wniosek na przykład o to, że ktoś tą działkę sprzedał, tak? Czy jakikolwiek dokument do jakiegokolwiek urzędu, czy do geodezji, czy gdzieś mógł zostać złożony. Te dokumenty są ważne i potwierdzają stan wiedzy urzędu w chwili wydania. Ja rozumiem i mam nadzieję, że się nie przestraszycie jednak kupować nieruchomości, bo oszustw jest mało. Oszust jest mało, ale to opowiedz o tym oszustwie, którego doświadczyłeś prawie osobiście. To znaczy ja powiedziałbym, przechodziłem obok. No tak. Ale to było związane z nami dawno temu, w czasach, kiedy kupowano jeszcze mieszkania za gotówkę, przelewów nie było, kiedy mieszkania, to jest interesujące, spółdzielcze sprzedawano to spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego sprzedawano na podstawie umowy cywilnoprawnej. Zresztą to nie ma znaczenia, czy to wtedy było, czy nie. Ważny jest ten obrót gotówkowy. I jaka była historia? Była pani i był pan. Pani miała mieszkanie i pani poznała pana. Panu się zakochała i postanowili udać się w inne miejsce ze swoim miejscem zamieszkania. Postanowili zmienić Warszawę na Kraków. No i żeby tam kupić mieszkanie w Krakowie, które już mieli nagrane według pana, oglądali nawet, co chcą kupić, postanowili sprzedać to mieszkanie w Warszawie i znaleźli nabywców, którzy im za to całe mieszkanie zapłacili gotówką, bo takie wtedy były czasy. To się odbywało nawet w biurze agencji, ta cała umowa i przekazanie pieniędzy. No i oczywiście po tej transakcji ci ludzie mieli pieniądze, to my się pytamy, czy tak bezpiecznie wyjdą z tymi pieniędzmi. Tym bardziej, że oni mówią, że im się samochód popsuł i że muszą pojechać do Krakowa, ale pociągiem. No, tak się trochę dziwiliśmy, ale może chociaż was zawieziemy na dworzec? Nie trzeba, my pojedziemy taksówką. Pojechali sobie na ten dworzec, stanęli w kolejce po bilety. Oczywiście pieniądze schowane na worku na szyi pod ubraniem miał dzielny mężczyzna, potężny, bo jest przecież potężny. No i jak stali po te bilety, to ten pan mówi, słuchaj, ja pójdę, kochanie, na chwilę do toalety, ty tu postój i stój po te bilety. I tak ona stała i się powrotu pana nie dostała. Pan zniknął. I wtedy się okazało też, że ona tak naprawdę nie wie jego imienia, nie zna jego nazwiska, nie wie, kto on jest. Jakieś kiedyś znalazła jedno zdjęcie w jego portfelu i chytrze je sobie wyjęła, co później policji służyło za możliwość śledzenia. Policja zresztą wyśledziła, że był to drugi taki przypadek przez tego samego pana. Pierwsza zbrodnia w Szczecinie, druga w Warszawie. Pierwsze to przestępstwo popełnione, zbrodnia to przesada w tym przypadku. Tak? I jaki jest z tego morał? Kilka. Chciałem powiedzieć, nie ufaj nigdy kobiecie, cytując daną piosenkę, ale to raczej nie ufaj swojemu partnerowi czy partnerce, sprawdzaj. Drugie to jest morał taki, transakcje gotówkowe są niebezpieczne po prostu. I mogą być oszustwa. Powiem szczerze, że w ogóle w tej mojej, ponad 30 lat karierze w nieruchomościach, to było chyba jedyne oszustwo, które spotkałem i które się nie wiązało tak specjalnie z obrotem nieruchomością. Znaczy z ludźmi, to było międzyludzkie. Z ludźmi, tak jak zresztą poprzedni przypadek, to są rzeczy międzyludzkie. No ale nie, tam ktoś chciał ukraść jednak tą nieruchomość i po prostu zadysponował nieruchomością czyjąś, brata nieruchomością, jeszcze się podszył pod niego, zrobił jakiś tam hachment i to było wszystko takie w celu kradzieży nieruchomości. Zdarzały się też oczywiście, co Państwo pewnie czytali w prasie lub w internecie, nieustannie jakieś rzeczy, gdzie była zmowa na przykład notariuszy, wysiedlaczy, ludzi, a to z zupełnie innych historii, to jest margines. Tak naprawdę to jest margines. Obrót nieruchomościami w Polsce jest dość bezpieczny, przynajmniej na takie grube oszustwa. Powiem od razu, że z pośrednikami też w zasadzie jest bezpieczniejszy niż bez pośredników, bo przecież oszustowi nie jest potrzebny dodatkowy świadek. Właśnie. To taka jeszcze... Właśnie. Takie podejście. Słuchajcie, zapraszam Was, subskrybujcie nasz kanał. To był taki odcinek, powiedziałbym, weekendowo-świąteczny. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, to co tu się dzieje, trendy, prawo i tak dalej, no to oczywiście subskrybuj mój kanał. Napisz w komentarzu właśnie o czym chcesz usłyszeć, bo chętnie zrobimy audycję pod Twoje zamówienie.
Chcesz wiedzieć więcej o prawie, o zasadach obrotu? Skorzystaj ze szkoleń na symen24.pl, a także zapraszam, wspieraj nasz kanał, bo wspierający zawsze dostają więcej. No i cóż, w oczekiwaniu na live'a pozdrawiam Was i do zobaczenia. Cześć!